W dzisiejszym odcinku zajmiemy się instalacją kart Wi-Fi z chipsetem Broadcom na systemie macOS Sequoia. Podobny odcinek był publikowany jakieś 9 miesięcy temu i cieszył się sporą popularnością. Od tego czasu jednak było tam sporo poprawek, część rzeczy się zmieniła, tak więc stwierdziłem, że lepiej zrobić nowy odcinek na systemie macOS Sequoia z kompatybilnością w dół. I tu ważna uwaga, wideo dotyczy tylko kart, które były kompatybilne z systemem Ventura i potem na systemie macOS, Sonoma i Sequoia stały się niekompatybilne. Natomiast starsze karty wymagają więcej ustawień i to nie będzie tematem tego odcinka. Pokażę Wam tu w 3 prostych krokach, jak szybko i sprawnie zainstalować taką kartę na systemie Sequoia. I w pierwszym kroku musimy uruchomić program OpenCore Configurator i tutaj zrobimy pewne ustawienia, które w ogóle umożliwią nam instalację tych sterowników. Instalujemy sobie partycję EFI dysku systemowego. I pierwsze ustawienie to musimy wyłączyć SIP. SIP wyłączamy tutaj w tej zakładce NVRAM, CSR Active Config. To są same zera, czyli SIP jest włączony. Tutaj posłużę się taką ściągą. Wartości do wyłączenia SIP są takie. Kopiujemy, wstawiamy, OK. Zapisujemy jeszcze ustawienia. I druga rzecz to jest deaktywacja AMFI. W tym celu wchodzimy jeszcze w partycję EFI, w katalog Kext i tutaj mamy przygotowany właśnie Kext AmfiPass, który deaktywuje nam AMFI. Tu już mam ten Kext, ale ja go wyrzucę. Przeciągamy go do katalogu Kext. Tu sobie zobaczcie, iż AmfiPass Kext 1.4.1, wersja 1.4.1, czyli musicie znaleźć dokładnie tutaj. Jeszcze raz może wejdziemy w to wszystko. Open, OC, Kexty. Tu jest właśnie plik AmfiKext i w config list tą zmianę musimy zaktualizować. I tutaj ten Kext z tego katalogu dokładnie przeciągamy do tej zakładki kernel. Może tutaj. Dobra, damy go tu. I zobaczcie, jak wygląda ta cała ścieżka dostępu tego Kexta. Jakby się nie chciało przeciągnąć, no to po prostu można wpisać ręcznie. Zapisujemy ustawienia. Ustawienia zapisane. I teraz restartujemy komputer i nie zapomnijcie o czyszczeniu pamięci NVRAM. Tam będzie krótkie wideo, które pokaże, jak to zrobić. Tutaj już po restarcie, jak widzicie, wchodzimy jeszcze do bootloadera i ważna rzecz, musimy sobie zresetować RAM. Mianowicie w to menu wchodzimy przez spację, natomiast potem przechodzimy, tutaj jest ikonka albo Clean NVRAM, albo Reset NVRAM. Ja to może przybliżę bardziej. Reset NVRAM i ważne, żeby tą komendę tutaj wykonać, żeby te ustawienia nam po prostu nowe zadziałały. Jesteśmy już po restarcie systemu i drugi krok naszej instalacji będzie polegał na skopiowaniu pewnych sterowników, które są potrzebne do obsługi Wi-Fi. W tym celu wchodzimy do OpenCore Configurator. Montujemy partycję EFI dysku systemowego.
I tu jeszcze ważna uwaga, mianowicie wersja OpenCore'a musi być taka sama zbliżona do wersji bootloadera, to znaczy jeżeli bootloader jest 1.0, to może być 1.0.1. Ważne jest, żeby nie był to jakiś zbyt stary OpenCore konfigurator. Zresztą ja tam podam link w pliku README do różnych wersji. I teraz tak, wchodzimy do EFI, OC, katalog KEXT i tutaj musimy skopiować dwa keksty, mianowicie IOXKOYOK Family KEXT i ten drugi IO 8211. To wszystko kopiujemy do sekcji kernel. Po prostu przeciągamy. Najpierw ten IOXKOYOK Family. Tutaj kolejność ma również znaczenie. Czyli najpierw ten. I tutaj drugi kekst. On się dzieli jakby na dwa takie podkeksty. I tutaj jest pełna ścieżka dostępu. Tu musimy jeszcze wpisać minimum kernel, czyli 23.0.0, 23.0.0 i 23.0.0. I jeszcze bardzo ważny wpis w zakładce blok. Dajemy nową zakładkę x86. Tutaj się będziemy posiłkować taką ściągą. Kopiujemy sobie ten wpis, wstawiamy tutaj. Komentarz również możemy dodać. I minimum kernel, tak jak poprzednio, 23.0.0. Strategy exclude enabled. Jeszcze można sprawdzić, czy wszystko jest ok. Jest tutaj w porządku. Blok. Dajemy opcję Save. Zapisujemy. I restartujemy komputer. Teraz już jesteśmy po restarcie systemu i zobaczymy, jak zmieniły się te ustawienia odnośnie Wi-Fi. Wchodzimy do raportu systemowego i w raporcie systemowym zobaczcie, iż coś tu już działa, natomiast nie do końca. No, karta nie jest jeszcze aktywna, także przechodzimy do trzeciego kroku instalacji, którym jest powrót do sterowników pod Venturę, który przeprowadzimy za pomocą programu OpenCore Legacy Patcher. I tutaj jeszcze przed uruchomieniem programu OpenCore Legacy Patcher musicie sprawdzić jeszcze jedno ważne ustawienie. Mianowicie wchodzimy jeszcze raz do partycji EFI i w zakładce MISC w opcji Security Secure Boot Model musi być wyłączony. Jeżeli jest włączony, to musicie go wyłączyć i zrestartować komputer. Inaczej OpenCore Legacy Patcher Wam nie zadziała. Także to musi być wyłączone tutaj. I teraz otwieramy program OpenCore Legacy Patcher. Ja tam w linku podam link do wersji najnowszej tego programu. Wchodzimy w opcję Post Install Root Patch i klikamy na Start Root Patching. Proponowany patch tu jest Modern Wireless. I po tej operacji restartujemy komputer.
I zobaczcie teraz, jak to wygląda. Sieć Wi-Fi jest tutaj aktywna. Teraz zobaczmy sobie jeszcze w raporcie systemowym. W raporcie systemowym jak najbardziej jest wszystko aktywne, AirDrop. Także możemy uznać, iż instalacja zakończyła się sukcesem. Tu ewentualnie jeszcze można jakąś stronkę otworzyć. Wszystko działa ok, także myślę, że tutaj w prosty sposób, najprostszy jak się dało, objaśnię Wam, jak można zainstalować tą kartę Wi-Fi na systemie macOS Sequoia. Oczywiście jest to również kompatybilne z systemem macOS Sonoma. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych produkcji.